Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy ozonować samochód, a mianowicie skraplacz. Mamy mój domowej roboty ozonator, nowy filtr kabinowy, więc musimy zacząć od tego, by wyciągnąć stary filtr kabinowy w Hondzie Accord serii 7. Trzeba zdemontować schowek. Tu są takie rączki. One są uchylne. Uchyla się lewą i prawą. Oraz tu jest taka dźwigienka. I trzeba ją ściągnąć. Więc można nawet sobie najpierw tą dźwigienkę wyciągnąć. Później te dwa uszka. Tu jest jedno uszko. Tu jest drugie uszko. I już jesteśmy praktycznie w filtrze kabinowym, który się znajduje tutaj pod tą osłoną. Tu mamy napisane, że w dół jest przepływ. O tym trzeba pamiętać. Wyciągniemy sobie filtr stary. Teraz tak. Jak widać, troszeczkę jest brudny po jednym sezonie. Porównamy do tego, co jeszcze jest spakowany. No jest różnica. No ale do testów, a raczej do ozonowania. Oj. To jest to. Tutaj nie ma cięcia, jak się coś odwala. Do ozonowania nie możemy mieć filtra. Jak widać, tutaj jeszcze jest ok, ale tu jest już niekoniecznie dobrze. Widać, co nałapało. Do ozonowania musimy mieć wsadzoną tackę bez filtra. Wkładamy ją tak samo, jak wyciągliśmy, w tą samą stronę. Możemy zostawić sobie schowek otwarty. I teraz tak. Damy sobie ozonator do środka. Sobie zamknę zaraz drzwi. Czyli tutaj nam będzie zaciągać, tu będzie nam podawać. Gdzieś tutaj od środka powinien, tam gdzieś w kolumnie środkowej powinna być czerpnia tak zwana, czyli stamtąd będzie ciągło powietrze, jak damy wewnętrzny obieg. Do tego też sobie przygotowałem ozonatorek. Przewód z płaskim przewodem, żeby można było zamknąć sobie drzwi. Tutaj sobie to skierujemy. Tak. Zamkniemy sobie drzwi. Jak widać, kabel jest w całości. Nie ma tak minimalnie miejsca. Czas odpalić samochód. Siedzimy, odpalamy normalnie samochód. Ręczny wskazany. Teraz sobie muszę trafić, jak to się mówi. Tylko że siedzę niewygodnie i nie umiem sobie trafić. Odpalamy. Tak, mam check engine. Skasowałem błąd, ale jakoś mi się nie kasuje teraz. Nie wiem dlaczego. I tak. Dajemy sobie obieg zamknięty. Tutaj i nawiew na fulla. Czyli mamy wszystkie kratki pootwierane. Ustawiamy sobie, żeby się fajnie mieszało w środku. Już czuć grzybem. Zostawimy sobie klimatyzację włączoną, bo można też na wyłączonej robić. Wtedy mamy tutaj pokazane, że jest off. Ustawimy sobie na włączonej klimatyzacji. Ustawimy sobie na 20 stopni. Wychodzimy z samochodu. Upewniamy się, że jest ręcznie zaciągnięty. I zaraz odpalamy ozonator. Mamy zasilanie do ozonatora. Załączamy. Byłoby wskazane sobie sprawdzić, czy ozonator działa. Więc zaraz sobie przejdziemy na drugą stronę. Przechodzimy sobie na drugą stronę. Słyszymy ozonator, czujemy i zrobimy sobie jedną sztuczkę, o której się rzadko kiedy mówi.
Jak stoi się samochodem długo na postoju, jest skazane sobie otworzyć maskę, tak żeby samochód się mniej przegrzewał, ponieważ jak nawet wentylator będzie ciągnął powietrze do środka, to te powietrze będzie wracało, będzie się rozchodziło na boki i jest mniejsza szansa, że przegrzejemy silnik. Ale musimy być pewni, że samochód na postoju jest pilnowany i są sprawne wentylatory, żeby się faktycznie silnik nie przegrzał. Fajnie widać, jak w środku jest przewiew. Ozonator działa i teraz sobie musimy nastawić na jakimś zegarku przykładowo 15 minut, czyli sobie skończymy o 7. Minęło 15 minut. Możemy wyłączyć ozonator. Wyłączamy ozonator. I teraz jeszcze nie otwieram samochodu. Niektórzy by powiedzieli, można już zacząć otwierać wszystkie drzwi, żeby wszystko się uwolniło, co się w aucie wytworzyło, cały ozon. Jeszcze teraz zostawię na 10 minut, żeby teraz ten ozon jeszcze się przepracował, co jest w środku, i później biorę się za otwieranie drzwi, tak żeby wszystko się wywietrzyło i możemy się brać za wymianę filtra. Dziesięć minut minęło. Możemy pootwierać sobie samochód. Zaczniemy sobie tutaj od tych drzwi. Czuć jeszcze ozonem. Wyłączamy sobie obieg wewnętrzny i wyłączamy sobie klimatyzację. Tak żebyście widzieli. Teraz sobie otwieramy wszystkie drzwi. Tak, żeby wszystko się pootwierało, wszystko sobie poddychało, wywietrzymy i dopiero zaraz wymieniamy filtr. Chwila później zapach ozonu się rozszedł. Pierwsze co, wyłączymy sobie nawiewy, zgasimy sobie silnik. Będzie piszczeć, ale za chwilę odpalamy, dlatego na razie nie wyciągam. Wyciągamy sobie tackę. Airflow mamy z góry na dół, czyli tak samo bierzemy sobie nowy filtr. Jest Airflow. Musimy sobie dać zgodnie ze strzałką i teraz ładnie ułożyć filtr w tacce. Prawdopodobnie tak. Nie jest pełny kwadrat, czyli prawdopodobnie tak. Troszeczkę zabawka. Ale coś mi tu nie... Dobra. Jest ok. Warto dopchać, bo tutaj te lamelki się muszą schować, te ostatnie, tu za tymi ząbkami, żeby było szczelnie. Widzicie, teraz to się zeszło. Tu jeszcze tego nie mam. Tak samo sobie lekko dopcham. Tak, żeby tutaj ładnie to się doszczelniło. I jak widać, filtr jest na równo z obudową. Także jak to wstawimy sobie, to nie będzie problemu. Klik. Tutaj teraz to. I teraz to cięgno zakładamy. Gotowe. Wyciągamy sobie ozonatorek. Zamykam drzwi i odpalamy samochód. I moje pierwsze odczucia po ozonowaniu. Odpalamy samochód. Tak, check engine jeszcze.
Dziwnie jakby słychać było radio. Coś niesie. Odpalamy sobie na razie wewnętrzny. No, możemy tak nawet zrobić. Ja bym powiedział takim troszeczkę jakby z węglem pachniało. W sumie chyba filtr się musi przeżreć. No ale nie pachnie grzybem. Teraz odpalimy sobie klimę na wewnętrznym. Nic nie czuć. Ja bym powiedział, że akcja udana, nie czuć grzybem. Powtórzenie w połowie sezonu albo pod koniec, więc dziękuję serdecznie, do następnego, cześć. No i dogrywka jak zawsze. Warto zamknąć sobie maskę, bo jazda z otwartą maską nie jest bezpieczna. Więc jeszcze raz, do zobaczenia, cześć.